Witam serdecznie. Dzisiaj na moim kanale chciałbym Wam pokazać tą piękną kartę. Jak widzicie, Amigus mocno nawiązuje kolorystyką, jak i może troszeczkę funkcjonalnością do GUS-a z lat 90., czyli jedną z kultowych kart o niebanalnych parametrach jak na owe czasy i generującą dźwięk 3D. Natomiast wracając do Amigusa, mam nadzieję, że się ta osoba o to nie pogniewa. Została ta karta złożona przez użytkownika PPA o nickname'ie Amiga A1220040. Jak widzicie, karta zawiera dużo drobnych elementów. Została bardzo pięknie polutowana, wykonana i będę chciał ją włożyć do Amigi 4000. Jak wiecie lub nie, projekt Amigusa został uwolniony. Na GitHubie można sobie ściągnąć tą specyfikację i taką kartę wykonać, jeśli ma się oczywiście takie umiejętności, jak osoba, która wykonała tą kartę dla mnie. A co ogólnie ta karta potrafi i co się na niej znajduje? Ten duży chip to jest Digital Sound Processor. Jest to tak naprawdę FPGA, które mamy odpowiednio skonfigurowane. Tutaj, jak widzicie, znajduje się również kwarc, jak i wejście do programowania. Oczywiście programować można też z samej Amigi, z systemu. Tutaj mamy 32 MB pamięci RAM. Tutaj mamy Expansion Port, więc mamy możliwość podłączenia czegoś zewnętrznie. Nie wiem dokładnie, do czego to będzie mogło służyć. Wejście na sygnał Pauli. W Amidze 4000 mamy Paulę, możemy podłączyć wewnętrznie do Pauli. Jak widzicie, RL, czyli mamy lewy i prawy kanał, dwa środkowe to jest ground. W przypadku Amigi mojej 4000 mam 3 wyjścia, czyli L, R i w środku jest tylko jeden ground, więc ten kabelek, który będę chciał użyć, czyli kabel taki typowy do podłączenia CD-ROMu, będę musiał delikatnie przerobić. Podobna sytuacja w przypadku podłączenia CD-ROMu. Co tutaj mamy jeszcze dodatkowo? Ten tutaj okrągły, ten kwadratowy, przepraszam, scalak to jest dekoder VS1063. Ten tutaj prostokątny element to jest ADAC, a tutaj mamy jeszcze DAC-a, czyli mamy analogowy i cyfrowy przetwornik. To jest bardzo ciekawe, bo karta, jak zwrócicie uwagę, zobaczcie, posiada wyjście cyfrowe, dodatkowo wejście na jacka analogowe oraz dwa wyjścia analogowe w postaci RCA. Jakie mamy możliwości? Możemy również zewnętrznie z portu Amigi podłączyć na wejście na jacka i sygnał z Pauli dostarczyć do samej karty. Jakie dodatkowe możliwości ma ta karta? Jak widzicie, 32 MB na zapisane próbki. Jest to naprawdę bardzo duża pamięć. O ile dobrze kojarzę, Sound Blaster po polsku AW64 z dodatkową przystawką miał maksymalnie chyba właśnie 28 MB, więc to było naprawdę bardzo dużo. Na 4 MB można było naprawdę super próbki zapisać. Dodatkowo
Dodatkowo mamy możliwość obsługiwania, chyba jeszcze do tego sterownika nie ma działającego, natomiast będzie można obsługiwać również MIDI. Także jak w GUSie. Natomiast jeśli chodzi o jakość dźwięku, to mamy tutaj, jak Wam to powiedzieć, 44 i 100 kHz to jest standard, w 16 bitach standard CD, to tutaj mamy 192 kHz, o ile dobrze pamiętam. Tak maksymalnie można generować jakość dźwięku w 24 bitach. Ja przyznam się, że ciężko mi jest odróżnić 44 od 32 kHz przy 16 bitach. No, musi być to naprawdę dźwięk zapisany w pełnej takiej gamie częstotliwości. Może, nie wiem, muzyka poważna, gdzie mamy bardzo dużą gamę instrumentów, to być może tam można zwrócić uwagę na detale. Natomiast tutaj przyznam się, że to jest naprawdę opus magnum, jeśli chodzi o karty podłączane do Zorra i możemy podłączyć tutaj do Amigi 2000, czyli współpracuje to z Zorro 2 i z Zorro 3. Co mamy tutaj dodatkowo? Mamy sprzętową obsługę różnych formatów. Najbardziej nas interesuje, najmniej nas interesuje MP3, który jest popularnym formatem, a najbardziej nas interesuje format FLAC, czyli format, który jest używany przez osoby, które lubią słuchać w super jakości muzyki w cyfrowym formacie, który troszeczkę naśladuje format analogowy, taki powiedzmy jak z winyla, więc naprawdę kawał karty z dużymi możliwościami. Ten otwór jest bardzo ciekawy i bardzo praktyczny. Wkładając kartę lub wyjmując, tak naprawdę można to zrobić w łatwy sposób. Ten otwór jest bardzo funkcjonalny do wyciągania, szczególnie karty, bo gniazda Zorro trzymają bardzo mocno. Sama karta, co tutaj można powiedzieć, jest długą kartą, bardzo klasyczną, super wygląda. Prawdopodobnie jak ją włożę do Amigi, będzie na długość całej Amigi. Za chwilę widzimy się już w Amidze 4000. Przed chwilą z Amigi 4000 wyjąłem ZZ9000AX, czyli dostawkę do karty graficznej, no nie tylko karty graficznej, bo ma tam dodatkowe jeszcze funkcje, ale głównie do karty graficznej ZZ9000. Ta dostawka, jak widzicie, była bezpośrednio podłączana pod kartę i ma tutaj komplet przewodów. Także to wyciągamy, a instalujemy pełnowymiarową kartę muzyczną na slot Zorro 3. Jak widzicie, dostosowałem wewnętrzny kabel do łączenia, powiedzmy, że to jest kabel taki typowy do łączenia CD-ROMu, do podłączenia wewnętrznie karty muzycznej z Paulą. Od strony płyty głównej, zobaczcie, mam tutaj lewy kanał, środkowy czarny przewód to jest ground, uziemienie, czerwony to jest kolejny kanał. Od strony CD-ROMu standardowo, czyli lewy i prawy kanał jest na skrajnym brzegu kostki. Po środku są dwa, to jest akurat jeden przewód, ale ogólnie dwa gniazda na ground. Jak widzicie, karta została już zainstalowana w Amidze. Ja może tak pokrótce powiem, co my tutaj widzimy. Ta pierwsza czarna karta to jest oczywiście Fastata, która daje mniej więcej, powiedzmy, 6 z groszami, między 6 a 7 MB na sekundę. W przypadku obsługi dysku twardego jest tutaj tradycyjny, ale kupiony jako nowy dysk talerzowy. Pod tym jest taka mała płytka, ledwo ją tutaj widać. Jest to płytka, która umożliwia nam
podłączenie USB do Amigi 4000. Bardzo wygodny kontroler, który ma też botowalny Freeway Max Pro, jak widzicie. On ma tutaj z przodu ten taki czarny element, to jest botowalny moduł, który możemy tutaj sobie zaprogramować, czyli wrzucić dodatkowe biblioteki, które są tutaj przy starcie uruchamiane przy starcie Amigi, jak w przypadku Kickstartu. Obsługuje to się chyba nazywa Lucifer oprogramowanie. Natomiast niżej to już nasz gwóźdź programu, czyli Amigus zainstalowany. I co Wam tutaj mogę ciekawego powiedzieć i pokazać? Zobaczcie. Może będzie tutaj widać. O, tutaj przy wyjściu z tyłu złącz RCA mamy trzypinowe wyjście z Pauli i wewnętrznie możemy podłączyć naszą kartę muzyczną do Pauli. Tak uczyniłem. Także mamy tutaj podłączony. Te drugie podłączenie to jest podłączenie z naszego CD-ROMu, który, jak widzicie, jest również podłączony całościowo, więc za chwilę postaram się odpalić Amigę. Jak widzicie, karta jest super klasyczna i długa, czyli mamy tutaj zainstalowaną ją, że tak powiem, przez całą obudowę Amigi 4000. Lubię takie karty, wyglądają bardzo klasycznie i niesamowicie. Z takich ciekawych rzeczy, których wcześniej nie pokazywałem, to jak zobaczycie, to wyjąłem swojego Cyberstorma MK2 i ta płytka, która tutaj jest, może uda się ją pokazać bardziej, jest to Terrible Fire 4060 z procesorem 60 w rewizji 6 i w przeciwieństwie do Cyberstormu, który jest oczywiście kartą super, ale wiekową, tam jest możliwość przełączenia ją na 100 MHz z obsługą modułu SCSI, natomiast zwalnia się pamięć o połowę, mniej więcej uzyskuje się prędkość 70% tej karty, która pracuje również na 96, 100, czy nawet chyba 102 czy 104 MHz. Natomiast powiem tak, 96 jest dużo bezpieczniejsza ze względu na to, że taktując wyżej, oczywiście można kartę uruchomić i z nią działać, natomiast zdarzają się błędy z FPU, czyli z obliczeniami zmiennoprzecinkowymi, co jest widoczne w szczegółowych testach, więc 96 MHz jest tutaj taką bezpieczną barierą dla tego procesora, który ja posiadam. Także biorę się za skręcanie Amigi i za chwilę testy praktyczne. Jak widzicie, Amiga 4000 wersja desktopowa już została uruchomiona. Ja zainstalowałem same sterowniki, które są dostępne na GitHubie. Część rzeczy już jest w pełni działająca, inne rzeczy są w czasie tworzenia. Bardzo ważna informacja: jeśli ściągniecie sobie sterowniki, warto zwrócić uwagę, która wersja, bo Amigus działa już z systemem 1.3 i mamy oddzielne sterowniki dla tego systemu. Natomiast od systemu 2.0 sterowniki wyglądają tak jak tutaj. Nie mogłem zainstalować bezpośrednio sterowników automatycznie, zainstalowałem wszystko ręcznie. Także już Wam mówię, co zostało zainstalowane. Jeśli chodzi o device, tutaj uzupełniony jest ten katalog, czyli Audio Modes, jak widzicie Amigus. Podobna sytuacja w przypadku sterowników AHI.
Tutaj dla sterowników AHI, jeśli sobie zerkniemy na samą konfigurację, to zobaczcie, że mamy kilka rodzajów sterowników dla różnych procesorów. Ja wybrałem dla 040 z opcję, zaraz Wam pokażę dokładnie którą. Mówię to tylko na wypadek, jeśli ktoś by z Was instalował i by się spotkał z różnymi kłopotami. Także 040 No Logs to jest ta wersja, którą ja zainstalowałem. Oczywiście zmienia się tą nazwę, zostawia się tylko Amiga GUS Audio i to wszystko. Także te dwa katalogi są tutaj uzupełnione. Dodatkowo, jeśli chodzi o biblioteki, libraries, zostały uzupełnione MHI. MHI również musimy nazwać tak, jak tutaj w tej chwili widzicie. Zgrać wszystko, co jest w katalogu ze sterownikami pod MHI. Oczywiście również zostały tutaj wgrany jeden plik library dla sterowników, dla sterowników dla procesora 040, bo dla 0 są oddzielne, czyli dla Motorola 68000, 020 i 040. 040 oczywiście jest 060, a 020 dla procesorów 020 i 030, bo jest to wersja tak naprawdę rozwiniętego, tego parzystego numeru. Więc tak to wygląda i po zainstalowaniu sterowników jeszcze toolsy, czyli takie dodatkowe rzeczy, które są zawarte. Tutaj macie Amigusa, zobaczcie. Zanim Wam pokażę sam mikser, zobaczcie, możemy sobie tutaj sprawdzić, nasza karta jest wykrywana i jaki mamy tutaj firmware FPGA, chipu FPGA, więc jak najbardziej karta jest wykrywana. Dodatkowo mamy mikser. Ten mikser sobie możemy zapisać w różnych opcjach. Bardzo ważna rzecz. AHI działa super. MHI, co Wam też pokażę, działa super. Z czym mamy problem? Problem mam z Paulą, czyli połączenie karty muzycznej bezpośrednio z płytą Amigi 4000, mimo tego, że Amiga 4000 daje sygnał, nie działa to jeszcze u mnie. Może kwestia sterowników, może nie. Natomiast jak wprowadzić sygnał Pauli? Ja wprowadziłem za pomocą przewodu zewnętrznego, czyli połączyłem wyjście RCA z dwa wyjścia, czyli lewy, prawy kanał z RCA z płyty głównej Amigi, kabelkiem do karty muzycznej, do złącza, do wejścia jack, mini jack. I oczywiście działa to super. Zobaczcie, jeśli chodzi w ogóle o dźwięk cyfrowy, to zobaczcie na próbkowanie. Ja przyznam się, że nie za bardzo już widzę różnicę przy 44, nawet 33, 44 kHz. Próbkowanie dla 16 bitów to jest tak naprawdę moim zdaniem już wysokiej jakości dźwięk. Natomiast próbkowanie i możliwości tutaj chipu, który został na karcie zainstalowane, to jest do 192 kHz. Nie wiem, czy takie zwykłe karty PC-towe, współczesne mają takie wysokie próbkowanie. Ale okej, ja to zostawiam na 48 kHz, czyli wyższa jakość tak naprawdę niż sam dźwięk generowany przez CD. Jak widzicie, tutaj sobie upuściłem w tym miejscu mikser, tak żebym miał zawsze do niego, że tak powiem, dostęp. No i myślę, że będę chciał Wam pokazać, co możemy z tym dalej
zrobić gry grami. Mogę Wam na chwilę pokazać, naprawdę na chwilę, chociażby Adum działa z wykorzystaniem AHI. Oczywiście wiele innych tytułów, jak Payback, Duke Nukem i tak dalej. Natomiast już Wam pokazuję. Oczywiście to tylko chwila, jak wygląda w samej grze. Nie pokazałem Wam najważniejszego, a mianowicie jak wygląda AHI. Zobaczcie, w tej chwili mieliśmy Duma uruchomionego dla 24 bitów w jakości 44 100 Hz, czyli 44 kHz z groszami. Sam w AHI, tutaj sterownik, pozwala na częstotliwości takie, jak widzicie w tej chwili. Także połowę zakresu, że tak powiem, tego, co pozwala karta w wersji cyfrowej, jeśli używamy dźwięku cyfrowego. Oczywiście kwestia tak naprawdę też gry, jakich używają sampli, jak to zostało zapisane, czy jesteśmy w stanie to wykorzystać. Ale zobaczcie. Jeśli ja tutaj sobie Amiga Ampa pokażę Wam, zobaczcie, MHI, czyli mamy tutaj wsparcie sprzętowe i w tym katalogu dokładnie, który Wam pokazywałem, czyli mamy tak naprawdę na dysku systemowym library i MHI i mamy tutaj dostępny ten sterownik. I zobaczcie, jeśli ja sobie tutaj uruchomię przy takiej obsłudze, czyli mamy w tej chwili 24-bitowy dźwięk i dla jakości CD, specjalnie dla Was przygotowałem poróbkę, tak żeby YouTube nie miał z tym problemu. Są to moje prace z Silly Venture, przygotowane na Atari Falconie w różnych wersjach. Zobaczcie, pokażę Wam, jak brzmi MP3 Silly Venture 2025. Zobaczmy. Silly Venture 2025. Jak brzmi wersja? No dobrze, niech będzie bezstratny FLAC.
ten samplik w formacie bezstratnym, takim trochę imitującym dźwięk analogowy, czyli najlepsze, co nas tak naprawdę może spotkać. Oczywiście wszystko zależy od próbki nagraniowej i czy tak naprawdę ona wykorzystuje możliwości sprzętu. Posłuchajcie sami. Wszystko zostało nagrane na naturalnych instrumentach, na Atari Falconie 030, na Cubase Audio, czyli hard recording z wykorzystaniem naprawdę nowych technologii, symulatorów wzmacniaczy. Naprawdę super sprawa. Jak widzicie, Amiga to doskonale odtwarza. Pójdźmy dalej. Jeśli ja będę chciał Wam pokazać, nie, to będzie w programach. W programach, zobaczmy. OK. Zobaczcie, mamy dźwięk z Amigusa 24-bitowy. W jakości CD. Właściwie niedokładnie w częstotliwości CD, bo CD było 16-bitowe, czyli ten potok danych był mniejszy, chociaż też bardzo dobry jakościowo. Spróbujmy wczytać tutaj moduł i to będzie programy. Jak sami słyszycie i widzicie, karta jest w pełni sprawna. Ja jestem z niej bardzo zadowolony. Przyjemność naprawdę obcowania z takim sprzętem w Amidze, w komputerze, który był moim pierwszym 16 czy 32-bitowcem,
Chociaż przypominam, że zaczynałem od małego Atari 130 XE, którego taka Amiga jest po części rozwinięciem, tej koncepcji przynajmniej. Natomiast wracając do samej karty, to tutaj zwracam uwagę, że karta już działa w Amidze 2000, czyli działa na złącze Zorro 2 z procesorem 68000. Wystarczy do tego 1 MB chip RAMu i 4 MB fast RAMu z systemem 1.3, więc jest to naprawdę bardzo uniwersalny, fajny sprzęt. W tej chwili działają sterowniki AHI, działa sprzętowe wsparcie dla odtwarzania formatów MHI. Natomiast rzeczy, które są w tej chwili rozwijane i jeszcze nie działające, to kwestia sterowników tak naprawdę CAMD, te, które mamy chociażby w emulatorze SCAN-VM, czyli możemy tutaj wtedy, byśmy mogli włączyć, jeśli to by było już działające, tak naprawdę sterowniki MIDI i byśmy mogli tutaj wgrać próbki i w ten sposób podziałać. Myślę, że to jest taka rzecz, na którą bardzo czekam. Oczywiście sama nazwa Amigus mocno nawiązuje do GUS-a, gdzie w wersji oczywiście dla PC-ów mieliśmy możliwość bawienia się próbkami, które wgrywaliśmy do pamięci i je tutaj ładowaliśmy i jeśli ktoś miał oczywiście PC-ta i używaliśmy je w formie instrumentów MIDI, to tutaj bardzo czekam na taką opcję. Jest to tak naprawdę niesamowita karta. Jest to takie prawie że ostateczne rozwiązanie dla dużej Amigi, więc w tym miejscu chciałem podziękować Mariuszowi, który taką kartę dla mnie złożył, który poświęcił naprawdę sporo czasu, żebym otrzymał tą kartę, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Jeśli Mariusz będzie sobie życzył i udostępni kontakt do siebie, chętnie pod tym filmem, jeśli się na to zdecyduje, pod tym filmem podam kontakt do niego. Być może znajdą się inne osoby, które będą chciały taką kartę mieć, a czym więcej użytkowników tej karty, tym większe wsparcie dla niej, więc tym bardziej to oprogramowanie powinno się rozwijać szybciej, na co liczę. Jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie tego sprzętu, to oczywiście służę Wam pomocą. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Ja robię materiały dosyć rozwlekłe, może czasami zbyt szczegółowe, natomiast wiem, że część z Was takie materiały lubi i powiem szczerze, taka forma mi sprawia największą przyjemność, więc nie będę szedł w krótkie formy, szybkie, zwięzłe. Tak lubię, tak mi sprawia to przyjemność. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy. To wszystko na dzień dzisiejszy, także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że kolejny materiał już będzie o Gunshipie 2000 i kolejnych misjach. Także do zobaczenia.